Cześć, witam wszystkich, mam na imię Krzysiek. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka tutoriala o tworzeniu gry Pong w środowisku Unreal 4. W tej części zajmiemy się tworzeniem zasobów wykorzystywanych w grze, czyli grafiki, dźwięków, czcionek i tym podobnym. Zacznijmy od grafiki. Jak wiemy, Pong jest bardzo rozbudowany pod kątem grafiki i w związku z tym potrzebny będzie nam aż jeden obiekt graficzny, tak zwany mesh. Przygotuję go za pomocą programu Blender. Będzie to płaszczyzna, taki kwadrat o bokach 100 na 100. Przejdźmy do programu Blender. OK. Zaczynam tworzyć płaszczyznę, czyli usuwam ten kwadrat na ten sześcian. Zamiast tego sześcianu wstawimy kwadrat. Odpowiednio go zeskalujemy i wyeksportujemy do pliku FBX. OK. Wszystkie obiekty eksportowane z Blendera do Unreala muszą być przeskalowane w stosunku 1 do 100. Możemy to zrobić na kilku etapach, bo możemy już w samym Blenderze powiększyć wszystko o 100. Możemy to zrobić przy eksporcie lub też już w Unrealu. Ja może zrobię to przy eksporcie. Czyli zrobimy tutaj skalę 1 do 100. Uruchamiamy nasz projekt. I do odpowiedniego folderu importujemy nasz obiekt. OK, tym się na razie nie przejmujemy ostrzeżeniem. Mamy nasz mesh. OK. OK. Co do importu mesha, możecie mieć problemy z tym, że możecie go zaimportować dokładnie odwrotnie. Czyli o 180, o 180 stopni może być odwrócony i w tym momencie on będzie widoczny o właśnie z drugiej strony. W związku z tym trzeba go będzie albo w Blenderze, albo tutaj przy imporcie obrócić, bo też jest taka opcja. Import settings. O właśnie. I tutaj możemy go obrócić przy imporcie. No i co jeszcze jest istotne, to ja to pokazałem w filmie dotyczącym w tej części, gdzie przed chwileczką właśnie go tworzyłem. To chodzi o to, żeby punkt odniesienia, czyli ten lewy górny narożnik był dokładnie w punkcie 0, 0, 0. Jak widzimy, rozmiar mesha jest 100 na 100. Dobrze. OK. Zajmiemy się teraz dźwiękami. Dźwięki możemy pobrać na przykład ze strony freesound.org. Tutaj możecie sobie coś znaleźć. Unreal przyjmuje formaty WAV. Niestety MP3 nie podegramy, także możecie też wrzucić znaleźć sobie jakąś muzyczkę, jakiś kawałek AC/DC, Metaliki, co tam chcecie. Pamiętajcie tylko o licencji. Oraz jakiś dźwięk związany z odbijaniem piłeczki. Ja przygotowałem takie dwa podkłady. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O właśnie, czyli na przykład Pong. OK. I Pong Music.
jakiś podkład muzyczny. Jak je zaimportować? OK. Możemy po prostu je przerzucić, przeciągnąć. Taką metodą drag and drop, tak? Czyli dobrze. Czyli tak będzie to wyglądało. Zapiszemy wszystkie levele. OK. Następnym zasobem, który będziemy potrzebować, jest czcionka. No to zobaczmy. Spróbujmy sobie taką czcionkę stworzyć, dodać. Prawy klik, User Interface i tutaj mamy font. Font nazwijmy to. Tutaj powinniśmy dodać font z pliku. Tak? W związku z tym trzeba by było mieć pliki z odpowiednim rozszerzeniem TTF. OK. Jakby to można było zrobić. Mamy sporo fontów w Windowsie. OK. Zaznaczymy na przykład rodzinę Arial. Ctrl+C kopiuj. OK. I mamy pliki TTF. OK. Wracamy do Unreala. Mamy fonta stworzonego. Runtime font, niech to będzie duża czcionka. OK. Font jest stworzony. Możemy jeszcze przygotować sobie ikonę projektu. Jak mamy tutaj ten launcher naszych projektów, to tutaj jak widzimy jest czarne tło. Możemy sobie tutaj wstawić jakąś grafikę, tak aby można było szybciej nasz projekt odnaleźć. Możemy to zrobić poprzez ustawienia settings, ustawienia projektu. No właśnie, i tutaj na description mamy tą grafikę, która się tam by pojawiła. Ona musi być o rozmiarach 192 na 192. No to uruchamiamy sobie find.net. OK. Dobrze, w ten sposób przygotowaliśmy zasoby, czyli mesh, jakieś tam pliki z dźwiękami, mamy też przygotowaną czcionkę, zapisujemy wszystko. OK, w tym odcinku to by było wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do następnych części i subskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam.